Zając, rusz się, bo mi nikt nie uwierzy, że nie jesteś sztuczny. Halo, zając. Zamarł, czy co? Uciekł. Dzień dobry. Ten chłodny, wreszcie chłodny poranek. Trochę mgieł było nawet rano. No, ziemia paruje, bo wczoraj troszeczkę popadało. Nawet momentami tak dość intensywnie, ale nie na tyle intensywnie, żeby w naszym strumieniu pojawiła się woda. Wody w nim nie ma, a ziemia na dnie strumienia jest spękana. Jakoś omijają nas te większe ulewy. W okolicy kilku kilometrów od nas są nawet takie lokalne podtopienia, a u nas tak słabo. No dobra, ja się biorę za murowanie kamienia. Na pewno chciałbym w tym jak najszybciej skończyć tą stronę. Tylko wcześniej wezmę kosiarkę i wykoszę sobie tą trawę, bo ona już jest tutaj dość wysoka i uchodzę w tej rosie. Tak, od tego zacznę, a potem ruszam z kamieniem. Czyli teraz przechodzę na ten narożnik i od tego zacznę murować. Muszę poszukać jakiegoś dużego, ładnego kamienia. Ciekawy jest też ten. Ten nawet lepszy. Staram się tak dobierać kamienie, żeby, wiecie, jak najmniej je łupać. I tu zrobimy stop. Przyjrzyjcie się teraz uważnie na to ujęcie. Widzicie sznurek i widzicie taką czarną kropeczkę, małą kropeczkę, która jest na prawo od niego. I ta kropeczka jest poniżej sznurka. Po czym ja wkładam kamień, zaczepiam o sznurek i nie zauważyłem, że go przesuwam. Teraz widzicie, ta kropeczka jest już powyżej. Więc przez przypadek niechcący przesunąłem sobie sznurek o 1,5 cm i zrobiłem cały mur z kamienia. A potem się zastanawiałem, jak to się stało, że nagle mam tyle miejsca i muszę niestety nadrzucić więcej zaprawy, żeby to wyrównać. Także tak to jest, jak murarz gapa nie przyczepi sobie solidnie sznurka.
No to następne 3 metry kamienia mam ułożone. Jutro powinienem ułożyć tu cegłę i przejść na drugą stronę domu. Tam będzie dłużej się schodziło, bo tam tego kamienia to jest ponad pół metra, a nie tak jak tutaj 15 cm. Ale może będzie się łatwiej układało, bo tutaj mi się długo schodzi, żeby dobrać odpowiednie kamienie. Żeby jednak to były dwie warstwy, nie jedna, a takich płaskich kamieni wcale za dużo nie mam. Dobra, niech to trochę sobie jeszcze wyschnie, to jeszcze raz to przelecę na mokro i doczyszczę. Ale już nie jest źle. Dzień dobry. No to wracam do pracy, ale na dzisiaj to się nie nastawiam, że popracuję jakoś długo. 37 stopni w cieniu, no to lekka przesada. Dzisiaj ma być taki ekstremalnie ciepły dzień. Zakończony burzą, czyli 32 do 34 stopni. To się nie da pracować, także trochę mam nadzieję, że dzisiaj zrobię tą rolkę do końca. I pewnie koło 10-11 to sobie podziękuję już za pracę. Czyli co? Zacznę od tego, że przygotuję cegły, wyczyszczę, wybiorę, a potem będę już dalej tu murował. Zrobiłem trochę za rzadką tą zaprawę i muszę poczekać, bo no, takie nakładanie cegieł to nie jest najprostsze. Tutaj jest ciasno. Jak mi ta zaprawa spływa z cegły, to po 2 razy muszę próbować i to też nie wychodzi. No to czekając, aż mi ta zaprawa troszeczkę stężeje, a zajmie to pewnie z 5 minut, to zobaczcie, co my tu mamy. Gruszka ulęgałka, zwana też gruszcołką. To jest właśnie bardzo fajne w tym naszym siedlisku, że mamy tutaj takie drzewa, które stają się już coraz większą rzadkością. Mamy gruszę ulęgałkę, mamy 3 takie grusze, gruszcołki i mamy wierzby ogławiane, które też powoli znikają. Nam się grusza kojarzy z misiem chyba, tak? W misiu była prasłowiańska grusza, która chroniła plebejskiego uciekiniera w swoich konarach. Oj, chyba coś przekręciłem w tym cytacie. Ci, co spędzali wakacje u dziadków, na pewno pamiętają takie grusze na miedzy. Grusze, pod którymi można było się schronić przed słońcem, usiąść w cieniu i zajadać przepyszne, kwaśne, cierpkie gruszki. To nie jest jedyna grusza, ulęgałka, którą mamy na siedlisku. Mamy jeszcze jedną gruszę. Tu to drzewo po lewej. Ono jest młode, mniejsze. I tu jest nasza 3. grusza ulęgałka. To już jest olbrzymie drzewo. Zaraz podejdę bliżej, to wam pokażę, jak wygląda pień. Wydaje mi się, że na pewno ma ze 100 lat. Takie grusze, jak doczytałem, żyją nawet 200 lat. Tu muszę podejść tak z tyłu stodołę. Zobaczcie. Tu mam jeszcze śmieci, które miałem wywieźć. Zobaczcie ten pień. On ma tak na oko sądząc 70 cm średnicy. Czyli po obwodzie będzie miał pewnie pod 2 metry. Olbrzymie drzewo. Pełne w tym roku gruszek. Rok temu tych gruszek było mniej, ale w tym jest ich dużo i z tego co widzę, to te gruszki już spadają. Podobno najlepsze są, i stąd się wzięła ta nazwa ulęgałka, takie, które trochę się uleżą, czyli zrobią się brązowe, bo takie, które świeżo spadły, na przykład jak to jeszcze nie są najlepsze do ich przetwarzania. A co można było zrobić z takich gruszek? Mnóstwo rzeczy. Robiono zupy, robiono barszcz, robiono wino, robiono nalewki. Zresztą, jeżeli ktoś ma jakieś wspomnienia i pamięta, co można było z takich gruszek zrobić, dajcie znać w komentarzu. A jeżeli macie jakiś przepis, z którego skorzystaliście, to bardzo będę wdzięczny.
bo chciałbym w tym roku choć trochę je wykorzystać. Nie tylko w ten sposób, ale fajna. Nie jest wcale taka gorzka. No, a wejść tutaj musiałem tędy. Całkiem słodka. O, i jestem. Zaczynam się coraz bardziej irytować, powiem wam, na tą pogodę. Bo albo upał taki, że się nie da pracować, albo deszcz z burzami. Przeszła właśnie jedna. No ale nie opłaca mi się rozrabiać następnej taczki, znaczy betoniarki, dlatego że ten deszcz przestał na chwilę. A idzie następna burza. W tej chwili już jest gdzieś nad Nowym Sączem. Pozdrawiamy rodzinę na polu. I idzie do nas. Chwilowo mamy po burzy. A dokładnie mamy 2 godziny do następnej. Tak, także żeby już nie pogubić się, nie pomylić się z fugą i nie mieć potem problemu, to rozłożyłem cegły i muruję dalej.
To tak to wygląda następnego dnia. Patrzę, że cegły nawet są ładnie doczyszczone. Natomiast kamienie jeszcze będę musiał troszeczkę nad nimi popracować. Myślę też, że mógłbym w następnych odcinkach robić trochę mniejsze fugi pomiędzy cegłami. One wychodzą mi za duże. Taka wicefuga tutaj wychodzi mi na 1,5 cm. Może ładniej będzie wyglądało, jak ona będzie miała bliżej centymetra. A dlatego właśnie zacząłem od tej strony, bo ta strona nie będzie jakoś bardzo widoczna, więc tutaj mogłem sobie potestować. Ale generalnie powiem wam, że jestem zadowolony. To co? Ponieważ zniszczyłem sobie palce wapnem, tak jak mówiłem, wapno to jest masakra. Zobaczcie, jak wygląda mój kciuk. To są takie drobne ranki, drobne pęknięcia. Zresztą nie tylko kciuk, ale nie będę pokazywał innych palców, bo mam brudne. A kciuk umyłem specjalnie do nagrania. Więc mam tak uszkodzone 4 palce. To są drobne ranki, które niestety bardzo pieką w momencie kontaktu z wodą, a wapno będzie to niszczyło jeszcze bardziej. Z uwagi na te palce na razie murowanie sobie na kilka dni wstrzymam, a przy następnym murowaniu spróbuję to robić z rękawiczkami takimi gumowymi. Zobaczę, jak będzie. Czy bardzo mi się te ręce zaparzą, czy może będzie lepiej. A teraz tak, wsunę pomiędzy podwalinę a cegły papę. To jest papa, która jest ogólnie rzecz biorąc rekomendowana do kontaktu z podwaliną. Ona nie jest może najmocniejsza, jest cieniutka, ale jej właściwości sprawiają, że najlepiej ją właśnie na tym styku położyć. Niestety tej papy nie sprzedają, albo mi się nie udało znaleźć w rozmiarach, które ja tu potrzebuję, czyli optymalna byłaby szerokość cegły. Także kupiłem metrową, przetnę ją teraz wzdłuż na połowę, będzie 50 cm, złożę to na pół z kolei i taką podwójną warstwę złożonej papy na tekturze wsunę. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo tą szparkę zostawiłem naprawdę niewielką. No to działam. Może to wyglądać, że się strasznie bawię z tą papą, ale uwierzcie mi, ona naprawdę jest bardzo delikatna. Bardzo łatwo jest ją przerwać. No dobra, to z uwagi na to, że bolą mnie te palce i na razie nie będę murował, kupiłem fajne rękawiczki, takie grube, gumowe. Może się nie będę w nich gotował, trochę są niewygodne, no ale zobaczę. Ale no muszą mi się te palce zagoić, bo po prostu to boli. To spróbuję odkopać sobie tutaj ten fundament, bo raz, że muszę go posmarować Desperbitem,
tak żeby go zabezpieczyć od wilgoci tu z zewnątrz, a dwa, no trzeba tu zrobić odwodnienie. Także muszę sobie tutaj wykopać, no może nie do dna fundamentu, tak z 10 cm pewnie wystarczy do dołu fundamentu, na szerokość 2 łopat, 2 szpadli, tak żeby dało się tutaj wejść. Wyczyścić ten fundament z piasku, tu gdzie jest folia, to na szczęście on powinien być czysty. Wyczyścić go i posmarować, a potem zrobić to odwodnienie. Część z Was była zawiedziona, że w ostatnim filmie nie pokazałem, jak wygląda staw. To już schodzę i Wam pokazuję. Staw zaczyna wyglądać coraz piękniej, bo pięknie zaczyna porastać nam trzciną. I tu, gdzie jest zagrabione, gdzie jeździłem tymi bronami, też już powoli pojawiają się rośliny. Zresztą jak chodzimy na spacer, znaczy ja ostatnio sam jestem tutaj, to biorę reklamówkę i zbieram nasiona traw i je tutaj rozsiewam na tym terenie, tak żeby z czasem porosły. Natomiast tak jak Wy byliście zawiedzeni, część z Was, że nie pokazałem stawu, pokażę Wam teraz ważkę. Gdzie jesteś? O. Tak ja jestem, powiem Wam już szczerze, mocno zniecierpliwiony tym, że w tym stawie tak powoli przybywa wody. Zaraz tu wpadnę. Opsa. Natomiast lata to już sporo ważek. To będą wyjadały komary. No więc tak, woda jest czyściutka, jak widzicie. Bardzo powoli nachodzi. Praktycznie wcale nie nachodzi. Bo nie ma skąd. To jest właśnie pewien plus i minus gliny, że jak ta woda tu się już zgromadzi, no to ona będzie się tu trzymała i myślę, że pod tą koronę grobli będzie tu woda. Natomiast prawda jest też taka, że od 3 tygodni, a właśnie od tego momentu tu Wam wyświetlę fragment tego filmu. Strumień tu wylewa na łąkę. Próbuje się już przedostać do stawu, a staw jeszcze nieskończony. Właśnie od tego momentu praktycznie nie ma wody w strumieniu. Było kilka burz. Fajna ta ważka. Było kilka burz, ale te burze nas tylko lekko zahaczały. Tam jedna troszeczkę mocniej polała, ale nie popadało to na tyle mocno, żeby w strumieniu pojawiła się woda. Także muszę się uzbroić w cierpliwość i sobie tłumaczyć, że no po to właśnie kopie się staw w najsuchszym momencie roku, żeby nie było żadnych problemów właśnie z wykopaniem, z tym, że woda nachodzi podczas pracy koparki i że tą wodę trzeba odpompowywać. Z drugiej strony ten staw zdąży też porosnąć i wzmocnią się burty. Idę do strumienia, żeby Wam pokazać, jak wygląda od tej ostatniej ulewy nasz strumyk. To jest nasz strumyk. Nie ma w nim od 3 tygodni wody. Więc ponieważ nie ma wody w strumieniu, to nie ma wody i w stawie. I staw będzie wypełniony pewnie gdzieś najpóźniej we wrześniu. No chyba że przyjdzie tego typu ulewa jak tu. Tak wygląda nasz mostek. Cała ta łąka jest w wodzie. Kiedy po tej łące po prostu płynęły małe strumyki. No, a jeśli chodzi o staw leśny, to on wygląda bardzo podobnie jak ten duży. Praktycznie nie ma w nim wody. Tam też trzeba będzie poczekać na deszcze, na to aż skończy się susza. Natomiast ten staw, no to jest super sprawa.
Tylko co podlewałem z niego przez godzinę cały nasz ogródek. Zeszło chyba z pół metra wody, tak jak widzicie, ten wilgotny fragment. I to się szybko uzupełnia. Także myślę, że już jutro będę miał poziom prawie taki sam jak ten przed podlewaniem i będzie można znowu podlać. Także z tego stawu w tym momencie to jestem najbardziej zadowolony, bo bez niego mielibyśmy olbrzymi kłopot z warzywami. W studni prawie, że już nie mamy wody. Tam pompa jest, opuściłem ją na najniższy poziom i tylko czekam, aż się ta woda skończy. Natomiast no, dzięki temu, że mamy ten stawik, problem z ogródkiem został rozwiązany. Można go dowolnie podlewać. Nie musimy tej wody limitować w żaden sposób. Ale o ogródku to już opowie Marta. Ma przyjechać dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego, jak się tym ogródkiem opiekowałem. No i mam jeszcze jedną rzecz do załatwienia. Czeka mnie chyba wizyta po prośbie u strażaków, żeby byli tak uprzejmi i przyjechali. Jak widzicie, tutaj jest dziupla centralnie i tam zrobiły sobie gniazdo szerszenie. A ja szerszeni bardzo nie lubię. Także pojadę, poproszę. Może zechcą przyjechać i coś z nimi zrobić. No dobrze. A z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.